Panie Marszałku, Wysoka Izbo, miałem nie zabierać głosu. Już boli? Już boli? No więc trochę danych i będzie bolało jeszcze bardziej. Tomasz Lis, ile dostał od was? Jego prywatna firma 7 400 000 złotych. Prywatna firma! Nie spółka Skarbu Państwa. Cisza teraz, bo mówi poseł na Sejm. Cisza. Gazeta Wyborcza. Uwaga! Wpływy z reklamy ze spółek Skarbu Państwa za czasów Platformy 51,6% do jednej prywatnej firmy. Po co wspierać tak naprawdę spółki Skarbu Państwa? Po co wspierać media publiczne? Lepiej wspierać prywatne, bo to oczywiście trafia do obywateli. Nie, trafiało do prywatnych spółek. I teraz chciałbym powiedzieć o tym, że jesteście hipokrytami, nie macie żadnego... A ty nie krzycz, moja droga, bo krzyk niczego nie zmieni. Ani krzyk, ani jęczenie, ani wycie niczego nie zmieni. Jest wycie? Znakomicie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja zawsze powtarzam, zanim zaczepicie, uważajcie, bo panie pośle Meysztowicz, zanim będzie pan tym świętym, który chce rozliczać, niech pan się najpierw wypowie na temat swoich kamienic w Krakowie, a później na temat finansów państwa i najpierw, nie przeszkadzajcie, wiem, że boli, i najpierw rozliczcie się z tego, jak robi się przelewy, bo tego też nie potraficie. Rysiu Petru stracił dotację, bo nawet tego nie potraficie, a o finansach państwa chcecie mówić. I kończąc, krzyk nie zagłuszy prawdy. Jeżeli chcecie dane, to 42 miliony euro trafiło do Wyborczej od was, nie do telewizji publicznej, która teraz szanuje patriotyzm, która teraz... Wesoło? Wesoło? Będziecie się śmiać przez łzy. Poseł partii proniemieckiej chce pouczać głównie tych, którzy walczyli przez pokolenia z Niemcem i Ruskiem. Używam tego języka świadomie i takich form, dlatego że mój dziadek jako komendant placówki Narodowych Sił Zbrojnych najpierw walczył z Niemcami, a później z Sowietami. I teraz nam, trzeciemu pokoleniu, sztafecie, która nadal walczy o niepodległą Polskę, chce się mówić, że mamy cokolwiek wspólnego z zarazą faszystowską. To mnie obraża, to godzi w dobre imię kolejnego pokolenia tych, którzy walczyli o Polskę. Jeżeli chodzi o fakty, to Platforma Obywatelska zarejestrowała w czasie swoich rządów to stowarzyszenie, to posłowie Nowoczesnej pokazywali się z komunistami na swoich marszach i wtedy Che Guevara, czerwone flagi, sierpy i młoty im nie przeszkadzały. Ja chciałbym, aby i faszyzm, i komunizm w Polsce tak samo namiętnie były zwalczane. I dla mnie obrazą jest sekciarska manipulacja, próba połączenia i doklejenia grupy kilkunastu idiotów, którzy za swój idiotyzm powinni ponieść najsurowszą karę, z niepodlegle funkcjonującą Polską i demokratycznie wybranym rządem. Brzydzę się tego typu manipulacją i wolę rozmawiać o faktach, chętnie pokazać zdjęcia i nagrania z marszów KOD-u oraz innych, gdzie komuniści ze swoimi koszulkami Che Guevary z czerwonymi flagami się pojawiali. Hipokryci nie mają prawa nas pouczać i to jest obrzydliwe. Posłów, którzy rozsiewają fałszywe, kłamliwe informacje, jak pani poseł Katarasińska, bo zwolniliście 243 osoby, ja jestem jedną z nich. Pracowałem w telewizji publicznej jako dyrektor ośrodka i nie byłem wtedy politykiem ani członkiem. A 100 osób, o których pani mówi, to jest kłamstwo, bo Rada Europy w raporcie, który przegłosowaliśmy, wykazała, że kłamiecie, bo rozmawiała z dziennikarzami, którzy temu zaprzeczyli. Więc nawet jak pani powie, że 1 milion osób zwolniliśmy, to jest kłamstwo. Więc panie marszałku, pytanie, czy takie fake newsy można karać, bo tego się słuchać nie da. Co więcej, minus 700 milionów miała telewizja, kiedy my ją przejmowaliśmy po was. Minus 700 milionów. Więc zamiast tych zielonych wstążeczek powinniście mieć wstążeczki w kratkę, bo dzisiaj znowu kolegów waszych działaczy z Platformy CBA zamknęło za policję. Pytanie, pozwólmy. Moje pytanie brzmi, ponieważ odwołał się pan już dwukrotnie do bezpieczeństwa, chciałam zapytać, czy nie jest panu zwyczajnie po ludzku wstyd za poziom agresji, który powstał, który jest generowany przez budowanie kapitału politycznego, przez również pana partię. I jak chodzi o bezpieczeństwo, to chciałam panu powiedzieć, że czytając te agresywne komentarze, ja nie wiem, czy czułabym się bezpiecznie na przykład
znalazłszy się No śmiało, proszę sam na pani. sam z panami, którzy siedzą, z panami z Ruchu Narodowego, No więc którzy siedzą po drugiej stronie po sali. pierwsze jest mi ale wstyd. to ja jako gospodarz, no muszę to powiedzieć, ja zakładam, że nikt z nich nie pisał tych komentarzy, znaczy mam nadzieję. Po pierwsze wstyd mi za to, że pani partia w niektórych akcentach promuje totalitaryzm, komunizm, komunę, czystą komunę. Jest mi wstyd, że razem się tym zajmuje. Komunizm, który wymordował dziesiątki milionów ludzi, a wy jesteście dumni z tego systemu. To po pierwsze. Po drugie, w przypadku nienawiści i tego typu wpisów należy je zgłosić. Ja od momentu, kiedy zostałem wybrany na posła, otrzymałem kilkadziesiąt gróźb pozbawienia życia. Widziałem komentarze, których też nie chciałbym czytać. Ja zgłosiłem do prokuratury te wydarzenia i prokuratura je bada. Policja pod moim domem musiała stać przez ponad tydzień i pilnować moich rodziców. Więc proszę mi nie opowiadać o jakichś trollach, którzy chcą w taki hejterski język wywołać atmosferę, jakby konserwatywne myślenie o bezpieczeństwie to jest życzenie komuś śmierci, bo to jest manipulacja. A więc trzeba to zgłosić, prokuratura zbada, kto to napisał i czy to nie jest ktoś z Razem. Dziękuję.